Witam Was serdecznie, moi kochani. My już po powrocie. Jest bardzo wcześnie rano. Nie spałam długo, zaledwie kilka godzin, bo bardzo późno przylecieliśmy. I teraz wejdę do ogrodu. Zobaczę, co się tam podziało. Wczoraj było bardzo wcześnie nad ranem, 2, 3 w nocy. Ciemno, my padnięci, totalnie zmęczeni. Nawet nie zaglądałam. Nie byłam nawet u zwierząt, położyliśmy się spać, zaledwie kilka godzin snu, tak tylko, żeby pierwsze zmęczenie troszeczkę zniwelować i już jesteśmy na nogach. Ja teraz wchodzę na ogród, wchodzę do swoich zwierząt i zobaczę, co się tam podziało, co się pozmieniało, czy wszystko w porządku i Wy pójdziecie ze mną. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film. Ja Wam powiem, że baliśmy się tego wyjazdu, baliśmy się ze względu na zostawienie na kilka dni naszych roślin, naszych zwierząt, mimo że to wszystko było przygotowane i zabezpieczone. Nawadnianie kropelkowe podpięliśmy na ostatnią chwilę w tunelu. Był taki strach, jak to wszystko będzie, jaka tu będzie pogoda, bo zapowiadano deszcze, zapowiadano wichury, mogło być różnie. Otworzyłam tylko z jednej strony drzwi tunelu, żeby był jakiś tam przewiew. Normalnie w lecie zawsze otwieram z dwóch, żeby była ta wentylacja. Otworzyłam z jednej, głównie z obawy przed tym, żeby nie odleciał mi ten tunel, jeśli by się pojawiła jakaś wichura, żeby mi tego nie poderwało. Więc to już miałam taki stres, czy ta jedna strona otwartego tunelu wystarczy mi, czy nie będzie się zbierać za bardzo wilgotność. Było tam gdzieś, wiecie, z tyłu głowy, co z tym będzie podczas takiej i takiej pogody, ale urlop, w ogóle wyjazd do Polski, to są bardzo wypady pod kątem rodziny i cieszyliśmy się bardzo i po powrocie strasznie się cieszymy, że było nam dane w ogóle zobaczyć rodzinę, rodziców, teściów. Udało mi się nawet spotkać z moją najbliższą koleżanką. Cieszymy się niezmiernie i uważamy cały ten wyjazd za bardzo udany, mimo tej całej zawieruchy, organizacji, którą musieliśmy podjąć, żeby zabezpieczyć i zwierzęta, i rośliny, i oddać psy przecież. Lotnisko, to nawet pominę, że to są duże koszty, to jeszcze sama organizacja tego wszystkiego, to jest masa planowania, zarządzania, żeby to wszystko ładnie pospinać, więc wyjazd mega udany, w ogóle nic nie kręciłam na tym wyjeździe, z wyjątkiem jednej wycieczki do skamieniałego miasta w Ciężkowicach. I zobaczę, jaki to jest materiał, czy dobrze mi się nagrało. To jest taki osobisty, rodzinny troszkę materiał z naszej wycieczki, ale może uda mi się go wrzucić na mój kanał. Natomiast żadnych innych treści nie nagrywaliśmy podczas pobytu, bo tak jak mówię, opierało się to głównie o wyjazd rodzinny, o zobaczenie dziadków, rodziców i mojej najbliższej koleżanki, więc wszystko się kręciło wokół takich rodzinnych spraw. Chcieliśmy troszeczkę się zrelaksować, wypocząć i ogólnie wyjazd mega udany. Niestety było opóźnienie z naszym lotem powrotnym, który był lotem bardzo późnym. Wszystko poszło sprawnie, jeszcze zwiedziliśmy miasto, z którego lecieliśmy z Krakowa, więc po prostu ochodziliśmy się i już na samą noc byliśmy tak padnięci, a tu jeszcze informacja, godzina opóźnienia, więc to wszystko skumulowało to nasze zmęczenie, ale ogólnie lot super, pobyt super, cieszymy się strasznie, już przylecieliśmy, to już tęsknimy, ale czas wrócić do naszych obowiązków, do naszych ogrodów, do naszych zwierząt, do naszej pracy niestety, bo urlop się kończy i zapraszam Was do obejścia mojego ogródka i ocenieniu sytuacji po 9 dniach nieobecności. Chodźmy. Nie było nas 9 dni, ale oczywiście wliczam wylot i przylot. No to już takie urlopowo to głównie zostało nam 7, ale i tak jest to sporo, jest to ponad tydzień. I słuchajcie, jak zobaczyłam mój ogródek po tych zaledwie wydawałoby się 9 dniach, to moje pierwsze słowo,
które przyszło mi na myśl, to jest burz. Burz i jak i kiedy to ogarnę. Wejdę sobie, zobaczę z Wami najpierw na truskawki, bo jest to pierwsze poletko, które jest zaraz przy wejściu do domu. Krzaczki bardzo mi bujnęły. Owoców jest multum. Zobaczcie, jak miały czas urosnąć. Ale krzaczki, ta zielenina, to jest mega. Zobaczcie, jakie wielkie. Przecież nawet nie mieliśmy takich przed wyjazdem w ogóle, żeby było na zielonych owocach. A co dopiero na takich dojrzałych. Widzę bardzo dużo zjedzonych przez gawrony, przez szpaki, przez nie wiem jeszcze co, ale ewidentnie zjedzonych. Ale jest kilka takich pięknych do zebrania. Ja jak tylko zrobię filmik i pokażę Wam, co w ogóle tutaj się podziało po naszym powrocie z urlopu, to od razu wpadam z miseczką i musimy to zjeść na świeżo, bo one są już takie mega dojrzałe. Tutaj mam na myśli, zobaczcie. Coś tam dziubnięte, coś tam uszczyknięte i zgnite. Czyli to było troszeczkę za dużo na truskawki. Tu są porwane, pewnie ptaki mi porzucały. I to by było na tyle z truskawek. Widzę bardzo dużo marchwi, która mi zaczęła już kwitnąć. Zaczęła mi wydawać kwiaty, więc dla marchwi też to już dużo. Położyła się cebula, która była siana z boku w celach ochronnych. Zobaczcie, widzicie, jak cudna już jest? Chciałabym tu zobaczyć, co z tą marchewką, czy jest coś pod względem korzenia fajnego. O tak, zdecydowanie. Zobaczcie. Masa marchewki do zbiorów, takich na bieżąco zbiorów. Bardzo tutaj padało. Podobno cały tydzień, mimo że mega zimno nie było, to jednak naprawdę połowę, myślę, połowę temperatury mniej niż mieliśmy w Polsce. Więc ja myślę, że przez ten deszcz to wszystko tak fajnie bujnęło. No i teraz kto to ogarnie? Czosnek to taki troszeczkę zdechlaczek. Powiem Wam w skrócie, nie jestem w ogóle zadowolona z czosnku na wiosnę. Już się położył, więc trzeba będzie zaglądnąć, co tam jest, ale plonów mega się nie spodziewam. Dzięki Bogu zostały mi takie, wiecie, z poprzedniego roku jeszcze zimowy, więc ja bez czosnku nie zostanę, ale no ale to jest miernotki. Jesteśmy na cebuli. Zobaczcie, jaka cebula. Żeby Wam porównać, położyłam dłoń. Jakie główki cebuli. Ludzie, przecież to jest mega cebula. Ta? Boże. Piękna cebula, powiem Wam. Z cebuli jestem mega zadowolona. To nie jest jeszcze suche, więc wykorzystam spokojnie na cebuszki. Gdzie nie zaglądnę, to mam takie cebule. Czyż to nie jest piękne? Kochani, cieszy mnie strasznie to. Zobaczymy sobie teraz, jak jest pod siatką z kalafiorami i z brokułami, bo ja przed wyjazdem troszeczkę zbiorów zrobiłam z takich mniejszych brokuł i kalafiorów, żeby mi się nie zmarnowało. O, ten już jest przerośnięty, widzicie? Brokuły też przerośnięte. Jezus Maria, jakie brokuły mi przerosły. Brokuły mega przerośnięte. Chodźcie dalej, bo na kapustach to były takie tylko mikro. Jezus, głowa tu jest. Zawiązała się głowa. Ta tak samo, to jest ta Savoy, co ona tak zaczęła powolutku się zawiązywać. Ta Savoy, powiem Wam, zagrała pięknie już przed wyjazdem. Słabo. Ale czerwona już ma chociaż ten kształt. Ma coś tego. O ta, garbowana ta. O, faktycznie, tak, tu mamy. My z niej często właśnie gołąbki lubimy, bo się szybko gotuje. Kolejna. Tak, no widzisz. Zostawiliśmy ogród bez wzroku naszego. Ślimaczki musiały wejść. Popatrz. Bez codziennego sprawdzania. I zobaczcie, jak to wszystko przy deszczu pociągnęło. Następna moja grządka to są... Tu w sumie takie miksy. Ja widzę już, że w tym roku nie będę miała nic z pekińskich. Wszystko jest podziurawione. Tak. Ale coś tu jeszcze mamy z kapustnych? Pekińska. Pożółknięta, ale brzydka pekińska w tym roku. Szok, jak się różni rok 2023 od poprzedniego, bo ja poprzedniego miałam dużo wcześniej pekińskie i były cudowności, a w tym roku nie mogę powiedzieć niestety tego,
Nie mam dobrego plonu pekińskiej. Tutaj ogórki polne. No i właśnie, i to jest super, bo kładliśmy na talerz nasz obiad z ogórków i z innych naszych rzeczy przed wyjazdem. To tak na siłę było znalezionych kilka ogórków, których dało się coś zrobić, żeby nie brać tych za małych. Zobacz jaki koper. Koper to aż od siatki przerósł siatkę i się złamał. Masz ogórki? Ogórku jest od groma. Idę, poczekaj. Trzeba uważać, bo one są duże, wywracają. Dużo jest starych liści do usunięcia. Tak? No, jest dużo liści, ogórki. Pokaż. A, jest! Są ogórki. Mam cię, zjem cię. Jest ogórek, czyli troszeczkę będzie do zbioru teraz tych ogórków. Przejdziemy się z jakimś... O, widzę. Super. Nawet już przerosły. O! To już za duże, za duże do słoika. Patrzcie jakie grubaski fajne. Jakie O, piękne ogórki. Kochanie, zobacz. Filmujesz? Tak. Filmuję ogród po naszym przyjeździe. Gdzie weszedł? Co tam masz? Tu weszedł tę dziurę Ogórek? Nie pokażę. Wyfolię. do środka. Idź zobacz Jest jak bardzo pięknie dużo. bulnęły. Ogórki. Super. Mamy ogórki. Przykryj siatką, tak, przykryj je. Chociaż one już takie przerośnięte są do zbioru, więc... Tak, dobrze, przykryj to, żeby ta reszta się nie zmarnowała. Tu są buraczki i tu mam te pomarańczowe. Jejku, jakie fajne już są kuleczki na buraczkach. Zobaczcie. To są buraczki. To są pomarańczowe buraczki. To jest ta pomarańczowa odmiana, a tutaj sobie zaglądnę. O, chwastów. Chwasty są zawsze z nami. O, wiem. Tu są, słuchajcie, te z cylindra. Te długie, bardzo fajne. Chodź tutaj pokażę ci tego buraczka. On jest długim burakiem. To już tyle jest. Jak przyłożę palca, to już piękny jest. Zobacz na niego. Na pewno więcej jest taki. To jest ten długi. Tak. One są bardzo fajne. O, tutaj też widać. On jeszcze może pójdzie w grubość, ale super poszedł. Liście musimy oberwać. Tak. to jest za dużo liści. Zbliżenie. O, Liści się w tym. jaka kula. Mój Boże. Ogromny. Przyłożę dłoń. Ogromny, ale ten buraczek to nie jest ta cylindra, to nie jest ten podłużny, tylko to jest okrągły klasyk. Co? No, Ludzie, chyba mamy seler w tym roku. chyba tak. Trzeba go jeszcze oberwać i Widziałeś tu? okopać. I te boczne jeszcze oberwę, bo też obrywa. Moja babcia tak obrywała i to wszystko szło w tą kulę. I sobie pomyślałam, spróbuję, no przecież jak dawniej zadziałały takie sposoby, to dlaczego ma nie zadziałać? Tu jest piękny też. Jejku, może się wreszcie spełni marzenie, że mi nie pójdzie Trzeba go tak w boki, odbudować, tylko bo- zrobi kulę. Jest fasolka. No nie ma, ewidentnie nie ma jeszcze zbioru, ale zaczyna kwitnąć. O, ona już kwitnie. To jest właśnie ta fasolka Scarlet, długa, zielona, tyczna. Wyjeżdżaliśmy. To była niższa niż to. A bambus jest taki długi. Więc ewidentnie poszło do góry. Ale jeszcze plonu nie było. Tutaj dosadzałam, bo w ogóle mi nie wzeszła część. Tutaj jest ta fasolka, zobacz, chodź. Zaczęła wybijać. Ta karłowata, co ją dokupiłam jeszcze w sklepie ogrodniczym. Groszki ruszyły, to już nie są zwykłe sadzonki. To są już fajne roślinki. U wielu z Was pewnie już zbiory, no u mnie, o, kwitnie nawet tutaj. To wszystko będzie później, mega później, ale najważniejsze, że rośnie. Czekamy na nasiona, ostatnie dechy tego kwiatka, a reszta już jest wszystko w nasionach. Ziemniaki. Oj, wykopki przed nami. Ja teraz muszę iść do tunelu i na koniec zostawiłam tunel, bo aż się boję tam wejść, powiem szczerze. Idźcie do tunelu teraz.
Dobra, idę. Nie mogę tego odwlekać, bo stres mnie zje. Idę, zobaczę. Wchodzimy najpierw do tunelu. Tunel był otwarty z jednej strony. Nie otwierałam z dwóch, bo bałam się dużych wichur i takie były też zapowiadane, więc bałam się, że to odfrunie. Otworzyłam sobie z... Boże kochany. Boże kochany, jaki burz. O Jezus, jaki burz. O Jezu, niektóre mam całkiem pod ten. Pod dach mi poszły niektóre odmiany. Pod sam sufit. O. Słuchajcie, tu jest coś nie tak z tym jednym. O Boże. Chory jest jeden. I to kurczę akurat ten, co pierwszy owoc by był. Łodyga. Łodyga wygląda ok. Kurczę, ale nie wiem, czy mi to coś z tego wyjdzie. O kurczę. Choroba mi złapała tego. O Jezu. Ale mnie to gdzieś uderzyło. O kurczę, mam pomidory chore niektóre. Tu to samo. No. Obok, następny. Zaczęło się już, o. To jest chyba ta zaraza. Nie wiem, bo nigdy nie miałam, ale... O Boże. Nie wiem, czy ja to mam teraz obciąć? Nie wiem, czy ja to mam teraz obciąć, czy ja to mam zostawić, czy co z tym zrobić? Jest pomidor. Chodźmy dalej już. Boże, ale wstęp. Na samym wstępie taki pomidor. Tu są piękne owoce, widzę. Cudowne, no piękności. Ale bujnęło to wszystko. Jezu kochany, 9 dni. I takie zmiany, jak jechałam, to były głównie kwiatki. Jakieś tam maleństwa. Ciągle masa kwiatków, ale były takie tylko mikruski takie. Już się z nich cieszyłam, a tu już takie ogromne. O Boże, aż się boję iść tam dalej. Chodźcie jeszcze z drugiej strony. Pokazało się mega owoców. Na tej stronie nie widzę choroby. Nie mogę przejść, zobaczcie, nie mogę przejść. Muszę odhaczyć, żeby przejść, odsunąć. Tu to w ogóle, gdzie jest reszta liści, to ja nie wiem. Zaczęło już dojrzewać. Ja sobie to od razu otworzę, bo już mi się skrapla i widzę, że jest za wysoka temperatura. Muszę tam podejść i otworzyć. Tutaj są malucienkie. O! Piękne, no kurczę, piękne. No tylko się dobiłam tym jednym, że mi zaraza weszła, jakieś choróbsko. I co z resztą? Boże kochany, jakie ogórki! Ludzie, jakie mam ogórki! Raz, dwa, nawet jest ten bąbelek do zapilania. O Jezus! Nie było w ogóle ogórków tu, były tylko mikrusy z kwiatkami takie maciupeńkie. Jeden tylko żeśmy zerwali przed wyjazdem. I tyle, nie było nic do zerwania. Takie ogórki to ja rozumiem. Takie to tak, to całkiem inna kalkulacja. Tu jeszcze szybciutko Wam wspomnę, że mieliśmy taki stres przed tym wyjazdem. No wiadomo, no ja myślę, że każdy, kto prowadzi ogród i coś tam sobie pielęgnuje, to ma ten stres, co będzie jak wyjadę. Dzień przed udało się nam na szybko zamontować taki nakraplacz do, jak to się fachowo nazywa, nawadnianie kropelkowe do pomidorów i ogórków. I tak właśnie zostawiliśmy i tak po kropeńce chcieliśmy, żeby to dawało wodę, więc widzę, że one wołają o przewiew i wołają o wodę więcej, wiadomo, ale żyją, ludzie żyją, pomidory i ogórki. Jest dobrze. Czekajcie, gdzie ja jeszcze nie byłam.
Cukinie. Cukinie. Zobaczmy. O, są owoce, ale jeszcze są kwiaty też. I owoce są. Nie wiem, czy coś widać. Widać coś, bo... O, są. O! Widzę zbiór. No, jak myślałam, że ta wielka, to ta jest na już. To muszę już wziąć, bo ona mi zdrewnieje. O, chodź, kochana. Chodź, będziesz dzisiaj na obiad. Odłożę sobie. To... Aha, żółta. O, jest żółta. Coś, nie mam owoców dużych na tej żółtej. Tu to w ogóle. Tu zielona. No to z zielonych tam zerwałam. Pokazują się. O. Są zielone. Nawet dość się popisały. A z żółtych no to ta, ale nie wiem, czy coś będzie. Czy to nie gnieje? Może coś będzie, bo wiecie, w tym roku pierwszy raz robię z żółtych. To jestem ciekawa, jak to się hoduje. Bo podobno pychoty. Tam zostawię. O! Jest numer 2 na wczoraj. Biorę. Jest dość duża. Biorę. Dobra. Zaniosę. To mam drugą. To jeszcze wiecie, nie są takie zdrewniałe, twarde i te nasiona nie są takie duże. Dobra, szukamy dalej. Szukajmy. Tu jest ta spora, ale ona jeszcze potrzebuje czasu. Raz, dwie takie wielkie. Co tu jest? Tu coś jest. Aha. A okej. To chyba nie będę się spieszyć z tym. No to cukinie. Jest dobrze. Nie widzę tu na razie żadnej choroby. Jest dobrze. No i tyle. Tyle przeglądu, a teraz podkasać rękawy i do roboty. Do roboty to ogarnąć, samo się nie zrobi. Jest zarośnięte, muszę dużo podciąć, dużo pousuwać liści. To obetnę i zobaczę. Jak reszta drzewka jest w miarę, to zostawię, ale już tamten boczny zaczął już brać, więc już wiecie, jak to sieknie cały tunel, to już ginę jak ciotka w Czechach. Ale ogóry dały popis. Jejku. No wiecie, o tutaj proszę bardzo. A kto to jest? Cudowne. Ogóry wspaniałe. Mega. Cieszę się. To tyle raportu z mojego powrotu. 9 dni nieobecności. I takie jaja, jak berety. Wszystko zarośnięte, ale są owoce. Owocuje i ogród żyje. Najważniejsze. Jeszcze idę zobaczyć kurki, jajka i kaczki jajka. Zobaczymy. Zanim zapomnę, to sobie jeszcze ten tunel otworzę, bo już wejdę ten kierat pracy, to zapomnę. Tu sobie otwieram te drugie drzwi. Podpieram. I mają przelotówkę. I niech się wietrzy. Bo po tylu dniach z jednej strony tylko wentylacja, to pewnie było za mało. A to jest ilość jajek, jakie zebraliśmy po 9 dniach nieobecności. Było jeszcze 5 kaczych, ale odłożyłam, bo już nie zmieściły się w ogóle do tego koszyczka. Zobaczcie, jakie kurki. Dzielne. Jakie wydajne. A najlepsze w tym wszystkim, że w ogóle nie zjadły. Nic nie dziubnęły. Czyli jednak dawkowania wapna, muszelki zrobiły robotę, że uzupełniło im braki w wapniu, w kalcjum. I kurki szaleją. Tyle dobroci, tyle pyszności nas spotkało po powrocie. Chyba będziemy częściej wyjeżdżać. Co myślicie? No jak takie niespodzianki mają być za każdym razem, to ja się na to piszę. Tu już poukładałam sobie systematycznie, żeby wiedzieć mniej więcej, które z których będziemy brali według kolejności. Zobaczcie, jaka piękna selekcja. Niby osoba, która była zatrudniona do doglądania naszych kur i kaczek, miała powiedziane, że może sobie spokojnie brać jajka. Twierdzi, że brała, że i tak jadła na śniadanie, ale zobaczcie, ile ciągle jeszcze zostało, więc to nie jest
to nie jest taka maksymalna ilość, którą one zniosły, tylko opiekun naszych kur i kaczek też sobie jeszcze z tego brał, więc ja jestem jak najbardziej dumna, że aż tyle udało się im znieść. Jestem bardzo happy, że w ogóle taką ilość mieliśmy po zaledwie kilku dniach. Także kurki i kaczki spisały się na medal, kochani. No, widzieliście, co się tam podziało, widzieliście ogród, widzieliście tunel. Ogólnie podsumowując, jestem zadowolona, nie mam jakichś nie wiadomo jakich strat, wszystko stoi, nie mam zniszczeń, co jest najważniejsze, bo to zawsze tam z tyłu głowy ten strach był. Jest ogromnie przerośnięte, wszystko i to nie mówię o chwastach, w ogóle roślinność mega bujła, było tu zimno, ale ogromne, silne deszcze, były zalania w niektórych wioskach, więc ta woda stała, rośliny sobie piły, było mega wszystko przerośnięte jest. Urosły warzywa, urosły korzeniowe, wszystko pięknie, bo wiecie, ja przed wyjazdem poobrywałam liście, wszystko przygotowałam tak, żeby to miało miejsce na rośnięcie i żeby nie było nie wiadomo jakich strat po moim przyjeździe, ale mimo wszystko widzę przerośnięcia, widzę pójście w kwiat niektórych warzyw, mogliście widzieć. Ogromna przykrość, no to ten pomidor, który mi coś zaatakowało, muszę zaraz go ratować jakoś, bo owoce są w porządku, natomiast z liśćmi coś jest nie tak, ja się muszę tego pozbyć na spokojnie. Łodyga widzę w porządku, ale to wiecie, nie ma się co cieszyć na zapas, bo nie wiadomo, czy za chwilę coś nie zaatakuje łodygi, ale na tą chwilę to właśnie z takich zaskoczeń, z takich strat i z takich rzeczy na już, no to muszę ruszyć znowu z obrywaniem liści, muszę ruszyć z plewieniem, muszę ruszyć z przerzadzeniem marchwi, bo bujła niemiłosiernie, to się wszystko kładzie, to może gnić. Troszeczkę jestem zszokowana, że nie mam tej fasolki, tak jeszcze wiecie, jakichkolwiek zawiązków warzyw, no to już widzę, że fasolka pójdzie bardzo późnotyczna. Groszek rośnie ładny, zdrowy, ale na zbiór to jeszcze sobie poczekam i kwestia, czy on będzie fajny jeszcze, czy pogoda mu pozwoli dojrzeć i czy będziemy mogli się cieszyć zbiorami niedługo, czy to się tak rozciągnie do późnej jesieni. Bardzo jestem ciekawa. Ogórki mega zaskoczyły. Ogórki w zeszłym sezonie mi się w ogóle nie udały. Ogórków w zeszłym sezonie nie miałam, co było w moim filmiku o moich porażkach. Serdecznie Was zapraszam. Nie wiem, czy uda mi się ten odnośnik tutaj zainstalować. Znając moje zdolności techniczne, nie uda mi się zainstalować tego, ale jest on w mojej playliście w ogrodach. Więc serdecznie zapraszam. Był to film pod tytułem Moje porażki ogrodnicze 2022. Ogórki to był nasz jeden z priorytetów na ten sezon. Zrobiliśmy masę zmian, jak prześledzicie nasze filmiki, poprowadzaliśmy różnych rzeczy, zmieniliśmy grządki i powiem Wam, udało się i w tym roku ogórki są super. Zebraliśmy bardzo długo, wręcz bardzo dużo, wręcz nie możemy przejeść, mimo że ogórki kochamy, to nawet my nie możemy tego przejeść, takie ilości, więc to jest super, bo wiecie, na porażkach, na błędach się nauczyliśmy i już wiemy, że zrobiliśmy dobrze, że spoko to wszystko wyszło, że ogarnęliśmy temat i wiemy już jak prowadzić ogórki w tym klimacie w Szkocji na naszej działeczce, więc to nas cieszy. Marchewka, pietrucha korzeniowa w porażkach zeszłego roku również odbiliśmy się w tym sezonie, masa zmian, masa udogodnień, żeby to wyszło. Korzystamy już z marchewki i właśnie z tych warzyw, które się nie udały, spokojnie już nam wyszły. Więc drogą eliminacji, drogą poprawek różnych błędów naprawiamy to, co możemy, bo oczywiście niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą, więc nie jestem tego w stanie zmienić, ale to, co mogę zmienić i zachęcam Was wszystkich, próbujcie, nie poddawajcie się, bo niektórzy po jednym sezonie może nie mam ręki do tego warzywa, a daruję sobie, a tyle się robiłam, a tu nic nie mam. I rzucacie to wszystko i się poddajecie. Ja Was jednak zachęcam do wprowadzenia jakichś zmian. Przeanalizujcie sytuację, jak sadzicie, gdzie sadzicie, może terminy złe, może nasiona, może nawóz nawet, bo w tym roku też troszeczkę ponawoziliśmy tą alpaką i powiem Wam, wyszczeliły te wszystkie zieleniny w kosmos, więc już widzę, że alpaczka ma naprawdę tego azotu, o którym tak mówią. I kilka takich zmian, wiecie, drobnych kroczków, czasem zmienicie jedną rzecz i potem jesteście w szoku, czemu od razu tego nie zrobiłam, bo to wszystko pięknie rośnie. Więc ja zachęcam, eksperymentujcie, w ogrodzie nie ma błędów,
kombinujcie, to jest wasze 4 kąty, wasze 4 rogi grządki i możecie robić na niej co chcecie, więc kombinujcie bez oceniania przez innych, bez oceniania siebie, kombinujcie, próbujcie, bo czy wolniej, czy szybciej dojdziecie do celu, tylko kwestia nie rzucać tej motyki w kąt i nie poddawać się. Serdecznie Was pozdrawiam. Po urlopie masa pracy nas czeka, ale jesteśmy zmotywowani. Mimo że tego nie widać, bo jestem bardzo jeszcze niewypoczęta, zaspana po tym całym locie, po tej podróży, ale jak się ogarnę i dojdę do siebie, to na pewno ruszę z robotą, bo deszcze ciągle niestety u nas są, to wszystko ciągle rośnie, nie przystopowało ani chwasty nasze, więc ruszam z robotą, zakasam rękawy i mam nadzieję, za chwilę zobaczycie inne filmy z różnych etapów naszego ogródka, a tymczasem żegnam się z Wami. Jeśli macie ciągle piękną pogodę, bo w Polsce mieliśmy 35-37 stopni, jeśli ciągle tak jest, to relaksujcie się, a jeśli macie deszcze, nie przejmujcie się, i tak będziecie mieć cieplej niż my w Szkocji. Buziaczki, kochani, kłaniam się nisko, wspaniałego dnia.